Ta wydana w 1997 roku epka była wyczekiwana, gdyż brać metalowa była bardzo ciekawa, jak będzie brzmiał zespół bez Euronymousa. Ten album również stał się bardzo wpływowy, także za swoją intensywność. A płytą dzisiejszą jest Mayhem Wolfslayer Abyss. Mayhem został odtworzony z 3 byłych członków zespołu: Hellhammera perkusja, Necrobutchera bas oraz Maniaka wokal, który właśnie wyszedł z wakacji spędzonych w zakładzie psychiatrycznym. Skład uzupełnił gitarzysta Auranoir Blasphemer, który swoją ksywę zaczerpnął od pierwszej epki Sodom. Materiał prezentowany na albumie jest zdecydowanie bardziej techniczny niż wcześniejsze dokonania grupy. Każdy kawałek zawiera co najmniej 2 sekcje i jest zagrany w bardzo szybkim tempie. W moim odczuciu ta epka jest dziełem wręcz perfekcyjnym. Pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobiła. Te zmiany rytmiczne, łamańce perkusyjne i jedyny w swoim rodzaju wokal Maniaka sprawiają, że album ten jest totalnie ekstremalny, a przy tym bardzo słuchalny. To niby tylko 20 minut muzyki, ale intensywności techniki i brutalności jest na nim tyle, że to wystarczy, by paść na ziemię bez dechu. To muzyczny poemat o upadku ludzkości i świata. To 5 szalonych okultystycznych opowieści, pełnych zniszczenia, przemocy i starożytnych sił kosmicznych. Trzeba zwrócić uwagę, że na tym mini-albumie pojawiły się subtelne elektroniczne elementy, rozwinięte np. na takim Grand Declaration of War. Wzmocniły one apokaliptyczny wyraz tej sztuki. Brzmienie jest bluźniercze i niszczycielskie, które wykreował sam Garm Zulver. To tornado, które pochłania wszystko na swojej drodze. To lęk, strach i zniszczenie. Muzyczny atak na wszystko, co znałeś do tej pory. Blasphemer swoją odhumanizowaną, precyzyjną grą na gitarze nadaje całości jeszcze bardziej zimnego charakteru i swoistej pustki egzystencji. Hellhammer i Necrobutcher zaś idealnej perfekcji. Wszystko tu działa idealnie, jak samuraj, który jednym cięciem pozbawi cię głowy. No i ten niesamowity, jedyny w swoim rodzaju maniak, który raz jak czarny ksiądz, raz jak wąż namawia cię do grzechu. To furia i spójność w jednym. Atmosfera na krążku jest zimniejsza niż kiedykolwiek, tak jakby mroczne siły przyłożyły łapy do tej muzyki. Sam tytuł nawiązuje do Wilczego Szańca, który również oczywiście ma konotacje wojenne. To najbardziej dziki, nieustępliwy black metal wykonany w sposób bezbłędny i profesjonalny, rozwiewając wszelkie wątpliwości, czy zespół może istnieć dalej bez swojego dawnego lidera. To posłuchajmy teraz fragmentów tej ostro nawiedzonej epki. W ciemność wprowadza nas gęste, przetworzone industrialne intro z trąbką, w którym maniak mówi, że militarnie nastawieni ludzie atakują samych siebie w czasach pokoju. Po czym następuje tornado kawałka I Am Thy Labyrinth. Świetna atakująca perkusja oraz zwarte pozostałe instrumenty powodują diabelskość utworu. Głos maniaka jest obłąkany, brzmi niczym wąż, który przygotowuje się, aby wbić truciznę w szyję swojej ofiary. Tekst zaś mówi o złożoności ludzkiej psychiki, która jest właśnie jak labirynt. The Fall of Serpents rozpoczynają ciężki riff oraz złożona perkusja. Jest gęsto i intensywnie, następnie całość zwalnia. Utwór w ogóle ma bardzo dużo zmian temp, co brzmi fantastycznie. Maniak wraca do swojego narratorskiego tonu, aby następnie znowu pluć wężowym jadem. Tekst traktuje o przyjęciu ciemności i zbliżaniu się do okultyzmu. Ancient Skin rozpoczyna się motorycznym, jednostajnym riffowaniem ze świetnymi przejściówkami. Następnie całość przyspiesza, wygrywając blackowe melodie. Pokręcone intensywne wokale nakładają się na siebie i przenikają, tworząc iście piekielny koncept. Tekst traktuje o rozdarciu, samotności oraz ciemności, w której również można odnaleźć piękno. Epkę
Płytę zamyka genialny Symbols of Blood Swords, którego główny riff możemy usłyszeć również na płycie Grand Declaration of War, w utworze tytułowym oraz View from Nihil Part 2. Kawałek ma bardzo pokręconą strukturę i wiele się w nim dzieje. Całość jest niesamowicie dzika i wije się piekielnie. Wokal raz jest inkantacyjny, raz znowu opętanym krzykiem. Tekst zagłębia się w tematy wojny, jej odhumanizowaniu i dewastujących skutkach. Łacińska zamykająca sentencja mówi, że im bardziej człowiek się obnażył, tym bardziej wzniósł się przeciwko chwale swojego Stwórcy. A teraz zapraszam do obejrzenia fragmentu koncertu, który odbył się na 40-lecie zespołu na letniej scenie Progresji w sierpniu 2025 roku. Taśma się skończyła! wersję coveru tej epki. Pierwsza z Mizantropii, którą mam na CD z logo The True Mayhem na ciemnobrązowym tle i tytuł.
oraz wersja, którą miałem na kasecie z Mystic, gdzie po lewej stronie widniała połowa u Jadary Wilka, logo i tytuł. Jest to pierwsze digipakowe wydanie z Misanthropy Records z 1997 roku. Zawiera ono wrzutkę, gdzie na jednej stronie jest bardzo interesujący obraz przedstawiający świat od podziemi po niebo. Na drugiej stronie wydrukowano teksty w stylistyce nawiązującej do tych z The Mysteries Doom Satanas. We wnętrzu widzimy czaszkę, a pod nią logo zespołu, dookoła ksywy muzyków wraz z obsługiwanymi instrumentami. Na płycie CD wydrukowano tylko białe logo zespołu. Pudełko zamyka strona, na której jest logotyp zespołu, pod nim tytuły utworów oraz fotografia płaskorzeźby z czaszką. Niżej logo Misanthropy Records oraz dane teleadresowe do wytwórni. Ten album brzmi jak apokalipsa. Totalne zniszczenie świata w obłędzie. To również bardzo wpływowa płyta i mimo że krótka, utorowała drogę współczesnemu black metalowi. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!